No, dzień dobry Państwu. Witam z dzisiaj deszczowego Dar es Salaam. Mamy taki szczególny dzień, bo nie tylko, że pada, ale nie mamy też prądu od godziny 6:30 rano. No i to jest taka sytuacja trochę dramatyczna, aczkolwiek nie można powiedzieć nam nieznajoma, bo rok temu w tym czasie mieliśmy przez 1,5 miesiąca wyłączenia prądu co drugi dzień, nawet do 10 godzin dziennie. No ale tak te rzeczy tutaj czasami wyglądają. No i albo się ten człowiek godzi, albo mówi, że nie chce tutaj żyć. My tutaj żyjemy i dlatego przybyliśmy dzisiaj sobie tutaj do takiego klubu plażowego, bo tutaj jeszcze godzinę temu był prąd z agregatu, ale chyba im się paliwo skończyło i prądu też nie ma już tutaj. I tak, chciałem Wam dzisiaj trochę opowiedzieć o tym, jak tutaj po prostu normalni ludzie żyją w sensie pracy zarobkowej, ile zarabiają i co za to mogą nabyć, jaka jest siła nabywcza tego pieniądza. No jest to absolutnie nieporównywalne do tego, co jest w Europie, do tego, co jest Wam wszystkim znane. Bo tutaj taka przeciętna płaca normalna dla takiego normalnego, szarego człowieka waha się w granicach od 150 tysięcy do około 1 miliona szylingów. I tu musimy rozgraniczyć. Ten 1 milion szyling to już jest naprawdę dla ludzi, którzy zarabiają bardzo dobrze. To możecie sobie też bardzo łatwo przeliczyć, bo ten 1 milion szyling to jest około 550 euro, no nie więcej. Więc to już jest płaca taka bardzo dobra. A przeciętny człowiek, który na przykład jest zatrudniony jako sprzedawca w sklepie, otrzymuje około 150 do 200 tysięcy szylingów i do tego jeszcze jedzenie. Nie jest to jedzenie drogie, takie jak Wam już pokazywałem. Można za jedną taką porcję dziennie zapłacić między 1500 a 2000 szylingów, więc cena nie jest wysoka. Ale teraz przechodzimy do tematu, co można za to nabyć. No bo ludzie potrzebują na pewno mieszkanie, ludzie potrzebują mieć jakieś meble, ludzie potrzebują mieć jakieś urządzenia, które są im w jakiś sposób mniej lub bardziej zbędne lub niezbędne do życia. Więc w związku z tym wielu takich przeciętnych ludzi ma bardzo ograniczony dostęp do dóbr materialnych, w tym sensie, że po prostu nie mają na tyle pieniędzy, żeby to kupić. Mieszkania są wyposażone naprawdę stosunkowo ubogo, ale też ludzie chyba nie przykładają do tego większej uwagi, bo wielu z nich spędza większość czasu, większość dnia na zewnątrz, przy ulicy albo w takich jakichś małych budach chroniących przed słońcem albo tak jak dzisiaj przed deszczem. Co tacy ludzie przeważnie mają w tych swoich mieszkaniach? Niewiele. Przede wszystkim jest jakieś łóżko, ale to też nie zawsze. Czasami wystarcza tylko materac, jakiejś porządnej pościeli, czy tam znanych Wam kołder, czy takich rzeczy. Też nie ma, bo są tu niepotrzebne, bo jest po prostu ciepło. Przeważnie znajduje się tam jakiś mały telewizorek, ale też nie wszędzie. Urządzenia typu jakieś tam stereo, większe lub mniejsze też mają, bo lubią muzykę i przede wszystkim głośną muzykę, więc w związku z tym takie urządzenia też posiadają. Choć nie jest to wszystko tanie, bo taki mały telewizorek, jakiś tam 20 albo 22 cale kosztuje już około 150 do 200 tysięcy szyling, a to jest naprawdę malutki telewizorek. Czy jakieś tam małe urządzenie stereofoniczne też od 60 do 100 tysięcy szylingów. Więc wyobraźcie sobie, że jeżeli zarabiacie powiedzmy już nieźle, czyli 300 tysięcy, to tylko za te dwa urządzenia musicie wydać całą wypłatę, a gdzie do tego dochodzi życie.
A porównując to do ludzi, którzy naprawdę są tutaj bogaci, naprawdę zarabiają duże pieniądze i są to wielkie pieniądze w porównaniu nawet z tymi bogaczami z Europy, bo wyobraźcie sobie, mamy znajomych, którzy mają nawet akwarium w podłodze na całym terenie domu, bo to jest już ogromny dom. W podłodze na parterze znajduje się ogromne akwarium, po którym się po prostu spaceruje. Dla takich ludzi posiadanie tych wszystkich nowoczesnych urządzeń jest po prostu normalne. Natomiast dla tych wszystkich przeciętnych ludzi posiadanie czegoś takiego kojarzy się bezpośrednio z wielkim luksusem i nazywają to tak potocznie, często mówiąc Big Boss. To jest trochę dla nas śmieszne, kiedy to widzimy, bo to, co dla nas jest normalne, tutaj przez wielu ludzi uważane jest za coś wyjątkowo. I jest to tak naprawdę smutne. Tak chyba nie powinno być. Normalny, przeciętny człowiek powinien mieć możliwość używania tak powszechnie dostępnych sprzętów domowych, które po prostu ułatwiają i uprzyjemniają życie. Tak po prostu. Kiedy my szukaliśmy pewnych rzeczy do wyposażenia naszego nowego domu, polecono nam taki sklep. On ma coś z nazwy, nie wiem, Orka. No nie chciałbym teraz wam chyba skłamać, jak to się dokładnie nazywa. I tam w tym sklepie można praktycznie wszystkie artykuły do wyposażenia domu z Europy czy z USA kupić. Natomiast ceny, jakie tam się widzi, są po prostu dla nas też przerażające. To jest niemożliwe, żeby jeden szklany słoik kosztował 6000 szyling, kiedy paczka papierosów kosztuje 2000 szylingów, a można kupić jeszcze taniej za 1600 czy 1700. To jest taki jeden przykład. A co mi się podobało w tym sklepie najbardziej, co będziecie zaraz mogli też zobaczyć, żeby to na własne oczy widzieć i przekonać się samemu, jak zorganizowane jest to życie. To znaczy normalna, zwykła deska klozetowa, która nie jest niczym szczególnym, tutaj kosztuje ponad 100 000 szyling, czyli można sobie tak to łatwo przeliczyć. Za jedną dobrą wypłatę w wysokości około 300 000 szylingów można kupić 3 deski do kibla. Wyobraźcie sobie takie życie. Chyba wam by się to też nie podobało. A teraz zobaczcie tam, jak pięknie leje i można fajnie słyszeć ten deszczyk. My tu siedzimy pod zadaszeniem, więc nie jesteśmy przemoczeni, ale tutaj zobaczcie, jak wygląda tropikalny deszcz w Tanzanii, tak przy okazji. Nie spodziewałem się, że będę mógł dzisiaj ten deszcz wam też przedstawić, no ale skoro taka okazja się nadarzyła, no więc zobaczcie, że tutaj jak już pada, to pada zdrowo. Całe hektolitry wody jak z wiadra wylewają się. A co jest ciekawe, po tym deszczu będzie ziemia po około pół godziny praktycznie sucha. No, deszcz leje, a ja siedzę i wam opowiadam swoje opowieści dziwnej treści z Dar-es Salaam i z przedmieści, ale na tym to polega. Zobaczcie prawdziwe życie. Do prawdziwego życia też należy opad deszczu w kraju takim jak Tanzania. Nie wiem, czy mnie będzie dobrze słychać, bo leje naprawdę zdrowo, ale chcę, żebyście sobie teraz pooglądali tych kilka różnych artykułów do wyposażenia domu i z moim tam jakimś komentarzem, no pewnie niezbyt pozytywny, no byłem trochę załamany, kiedy widziałem te ceny, ale po prostu zobaczcie, żebyście na własne oczy przekonali się, że to, co wam mówię, nie jest wyssane z palca, nie jest moją fantazją, a jest to jak zwykle prawda o życiu w Tanzanii, jaki jest. Jesteśmy teraz w sklepie Orka Deco. Chcę wam pokazać trochę cen na różne rzeczy. To jest taki bardzo ponoć ekskluzywny sklep tutaj. No, zobaczcie,
ile kosztują rzeczy, na przykład z Europy, jakie są ceny. Firma Zeverin to jest naprawdę coś taniego, a tutaj taki elektryczny grillik, macie cenę. Zobaczcie sami, ile takie rzeczy kosztują, żebym was nie skłamał. Molinex. Wbite. Proszę bardzo. Taka cena. A to kosztuje w Europie jakieś 35 do 40 euro. No i zobaczcie sami. To są rzeczy tak naprawdę dla takich normalnych mieszkańców tego kraju. Nie tylko, że nieosiągalne, ale chyba niewyobrażalne. Oni to mają za jakiś wyjątkowy luksus. Dlatego to wszystko dokumentuję i pokazuję wam, żebyście mieli jak najlepsze rozeznanie i znali po prostu jak najwięcej prawdy o świecie, jak on wygląda. Tak samo jak my go poznajemy, tak samo jak dla nas jest często bardzo dziwny, no to pewnie dla was będzie też sporym zaskoczeniem, a może też zdziwieniem. O, cena takiego urządzonka. A zobaczcie, to też jest fajne. Deska klozetowa, nie? Cena 107 tysięcy, 95 tysięcy i znowu 107 tysięcy. Normalna deska klozetowa. To więc jeśli zarabiacie miesięcznie 300 tysięcy szylingów, to was stać na kupienie 3 desek klozetowych. Rzeczywistość, nie? No, a tu nie ma żartów. Słoik, zobaczcie, o, takie słoiki. Jak ten. Cena słoika 6000 szylingów. Za 6000 szylingów można kupić tutaj 3 paczki papierosów, czyli jeden słoik ma wartość 3 paczek papierosów. O, takie na ciastka, coś takiego. Proszę bardzo. 78 tysięcy. No to 3,5 za wypłatę można kupić. Nieźle. A tu duży słoik to kosztuje już 15 tysięcy. Cena na głowie stoi, ale 15, no bo ta cena jest na głowie, stoi na głowie. 15 tysięcy. Tu do pieczenia takie różne formy, żebyście mi uwierzyli. Takie coś małe. No. Muffin 46 tysięcy. To tak jest. To dużo tego człowiek nie kupi za wypłatę tutaj, prawda? O, taka forma. My mamy coś takiego też podobnego. Kupiliśmy, ale trochę taniej. Takie 3 formy. Prawie 40 tysięcy. Takie 2 zwykłe, blaszane. O, 47 tysięcy, coś takiego. Tu trochę rzeczywistości wam pokażę. To jest dla ludzi bogatych, a ta reszta, no niestety, może sobie tylko o takich rzeczach pomarzyć. Taki co, nie wiem co to nawet jest, takie do masy chyba jakieś też. 39 tysięcy. To żebyście mieli orientację, moi drodzy. Taki ładny sklepik. Duży, jest wszystkiego sporo, tylko że ceny są dla normalnych ludzi nieosiągalne. Jeśli ktoś nie wierzy, proszę, takie wieszaczki z drutu. Cena 20 tysięcy szylingów. Zobaczcie. To nie kłamstwa. Tutaj 8 sztuk wieszaczków. 22 tysiące.
wesołe to nie jest, nie? Można to wszystko praktycznie kupić do domu, tylko ta cena, która paraliżuje. No to pooglądaliście sobie trochę tych cen, tam trochę mojego biadolenia przy tym i użalania się, no ale czasami jak się nie użalać, kiedy człowiek widzi, że inni nie mogą tak żyć, jakby żyć po prostu powinni. No ale znowu zderzamy się z tematem życia i rzeczywistości taka, jaka ona jest w dzisiejszych czasach, no i jaka była już od dawna. No cóż, przy tej deszczowej pogodzie trochę chyba deszczowych, takich lekko czasami smutnej refleksji, ale życie, jak wiadomo, to nie jest tylko wesoła zabawa, a na pewno nie jest to tylko party i picie alkoholu, ale to jest wiele różnych ciężkich tematów, z którymi zmaga się każdy człowiek, a ja chcę Wam pokazać, jak tutaj ci ludzie naprawdę żyją i jak my między nimi żyjemy i jak takie nasze życie wspólnie wygląda. Nie jest to często tak różowe, jakby się mogło wielu turystom wydawać, ale życie jest takie jest. Życie ma kolor bardziej szary niż różowy. I tak, to znowu trochę opowieści dziwnej treści zostało Wam przedstawione. Trochę dzisiaj z innym akcentem, ale chyba pogoda też nastraja do takiego akcentu. Mam nadzieję, że będziecie mogli znowu troszeczkę nabrać nowego spojrzenia na życie w Afryce, na życie w Tanzanii. Więc pozdrawiam Was jeszcze raz z deszczowej plaży nad samym oceanem i zobaczymy się w następnym odcinku z cyklu opowieści dziwnej treści, gdzie będę Wam chciał pokazać coś ładniejszego, gdzie będzie słońce, gdzie będzie trochę wody i dobrej zabawy i ładnych widoków. A na dzisiaj dziękuję za uwagę. Do usłyszenia i do zobaczenia. Trzymajcie się.